Cześć, dzisiaj sobota jest. O. I tak myślę, bo kamerę wziąłem na głowę, ubrałem, ale to trochę potrwa, to później jakiegoś tego, na statyw postawię timelapsa. Jeszcze tak patrzę, karmniki chodzą, ten coś nie chodzi. O, chodzi. Dobra, szczupaki sobie tu pływają, ale one jeszcze trochę też tu z wylęgarni na podchowalnię będą przeniesione. I co? I no powoli rosną, bo to kotłownia zatrzymana, nie grzeje, bo to kurde, jak mam za opał płacić z 2,5 czy 3 tysiące za kontener trocin, no to nie stać mnie, żeby to tyle wydawać. Znaczy, jakby ktoś mi dołożył to później w cenie ryb, to nie ma problemu, to ja mogę je tutaj kotłownię odpalić, opału kupić, no ale tak to wygląda. Za Tuska było lepiej i taniej. Może nie wiem czy lepiej, no ale było taniej. I mam nadzieję, że jeszcze trochę i ten kolos na kaczych łapkach runie. Bo już czas najwyższy. Dobra, tutaj pokarmimy trochę. I dzisiaj tak, idziemy na podchowalnię. Muszę przeważyć pstrągi potokowe, bo praktycznie tylko pstrągi potokowe zostały nam i te szczupaki. I no muszę wagi średnie porobić. Nie wiem co tu widać, coś, dobra. No dobra, to jeszcze może wyczyszczę tak. Aha, ktoś, kurczę, może kolego będziesz oglądać. Ktoś mi maila pisał, że gdzieś tam z pstrągarnią startują. Ja z tym nie wsadzę, muszę ściągnąć. Nazwisko kojarzę z gospodarki stawowej, że tak powiem, ale gdzieś, no nie wiem, kurczę, przeczytałem to już jakiś czas temu, no i nie mam tego maila, nie wiem, albo go usunąłem czy co, i z tym, że tak, no w tym roku nie mam już, może coś tam jeszcze się trafi, ale mało prawdopodobne. Jednak od przyszłego roku nie widzę problemu, żebyśmy tam jakąś współpracę podjęli. Znaczy, na pewno będę miał w ofercie pstrąga. W tym roku to mówię, za mało po prostu. No, wydra mi tych tarlaków tyle zjadła w zeszłym roku. O, jeden, znaczy nawet nie zdechły, tylko obgryziony. Znaczy, no nie zdechły, zdech, ale ryby innego obgryzły. Jakiś słabszy był czy co. I tu mówię, tu wszędzie są te pstrągi potokowe. Z tej strony one pójdą na drugą stronę. To będzie wyłączone, bo tutaj mi pracuje 0,75 kW silnik od pompy, bo na jednej pompie tutaj to chodzi, i na dworze 2,2 kW pracuje silnik od dmuchawy. Że to było, nie było, trochę się tutaj zbiera tego prądu, a z tej strony będzie silnik pracować 0,75 i mało tego, za jakiś tydzień, może dwa, szczupaki z wylęgarni też przeniesiemy tutaj, bo tu są takie małe siatki
drobne, znaczy, że ten szczupak już by praktycznie na dzisiaj by już tutaj mógł pływać. No i tam będę mógł wyłączyć 0,35 kW silnik, lampę UV, która ma chyba 80 W i oświetlenie, tam nie wiem ile tych jarzeniówek się świeci, no tam z 50 W. Niby dużo, niedużo. O, tu też jest jakiś, ale patrzcie jaki pokręcony. No nie widzę teraz gdzie to tu pokazywać. Połamany kręgosłup jakiś miał za młodu. Te są młodsze, te później pójdą. Nasze na zarybienie później pójdą, bo to o to mi chodziło. I dobrze, i teraz chyba już skończę to nagrywanie z głowy. Tu dla testów, bo to zawsze dzień prędzej sobie część ryby przerzucam. Pływają, nie potopiły się, czyli będzie im tutaj dobrze. I tu z tych dwóch koryt podzielę na 3, żeby luźniej miały, chociaż to jest, mówię, praktycznie już ryba będzie do wywozu. Coś mi tu krzywo ta kamera jakoś na głowie. Widać. Te dwa na oko to one mają, mówię, tak ponad 2 gramy, a 1,5 grama muszą mieć, żeby były na zarybienie szły. Że mówię, dzisiaj to przerzucę przez wagę, wagi średnie sobie porobię i będzie wszystko wiadomo. Dobra, to na razie tu. Tutaj sobie notes muszę jeszcze przynieść. Notes w sumie z domu zabrałem, żeby pisać tutaj i dobra, to jedziemy. Wagi średnie, no to wagi to jak wagi się robi średnie. Z każdego koryta 3 razy trzeba próbę na wagę, później sztuki, inaczej, ile będzie gram podzielić przez sztuki, wyjdzie waga średnia z tych 3 wag z każdego koryta. No i później przez wagę całość będzie tu przerzucona, przeliczona, że będę wiedział ile sztuk tutaj pływa. To jest do wyłączenia. No i po niedzieli zaraz myjemy, suszymy. Tam z tyłu też mam do tego. To mówię, to wszystko stoi puściutkie, bez ryb. Tutaj pusto. No i to też jest do wymycia, pod wodą stoi jeszcze, żeby nie zaschło. Ale to też we wtorek będziemy chyba się brać od razu. Wtorek, środę może, nie wiem, tam zobaczymy. Dobra, to kamerę biorę na statyw i jedziemy z tymi wagami średnimi. Na razie, cześć.
To nie jest film przyspieszony, tylko te ryby w takim tempie pływają. I ten kawałek wstawię bez żadnego tego. Ale to jak płyną, to tylko takie smugi. No, przyszedłem, to od razu się chowają gdzieś tutaj, tak pod ten. No dobra, nie będę ich tutaj stresować. Tu jest dosyć. Teraz obok do następnego koryta będziemy ładować. Woda płynie. Czyścić nie muszę. Jedziemy teraz tutaj. No dobra, kamera na razie nie chodzi. Jeszcze jedno wiaderko tutaj wpuszczę i wtedy wyłączę na chwilę. No i pierwsze wiaderko. Dobra, kamerę na głowę ubrałem z powrotem, bo tak, tu już mamy prawie końcówkę tych większych. Ostatni raz teraz tutaj nabiorę, ale sobie najpierw uszykuję tutaj wodę we wiaderko, trochę tutaj zmiotę, wodę zakręcę, zawór upuszczę i wtedy wszystko do wiadra przez wagę, tylko takie tam no, z kilo, 1,5 kilo może tutaj pływa, ale to mówię, za dużo mam wody, a za mało ryb, to ja bym tutaj gonił do obiadu chyba. Dobra, woda niech mi zlatuje. Tą folię mogę od razu do wyrzucenia wynieść.
2 korytka, zrobić wagę średnią i przerzucić przez wagę, później przenieść przez ten na drugi obiekt, ale 10 godzina zaraz. No może i 2 kilo nazbieram. Zobaczymy. Te stare koryta niebieskie to one, pomimo tego, że posadzka tu jest lekko ze skosa, tak do mnie spad zrobiony w tą stronę do odpływu, no ale one dna mają takie pozapadane, poobwieszane, że to nie można tego, kurczę, tutaj spuścić, trzeba się bawić, gonić. Nawet chyba więcej jak 2 kilo będzie. Dobra, mamy 2 kilo. Tutaj światła nie świecę nad nimi, bo no dosyć się tutaj zestresują, to po co jeszcze w jasnym mają siedzieć, gdzie mówię, no pstrąg potokowy, sami widzicie jakie to jest dzikie i patrzą w ciemnym siedzieć. Zresztą tutaj okna styropianem pozasłaniane, bo aha, nie tak, bo to pierwsze muszę tu wytarować i teraz wodę. A, i nie zapisałem 2 kilo plus 2 plus, co to teraz za mocna woda się buja. Uwaga, też jest tak, że jakby wiatr, że woda się buja, o, to ciężko wytarować. I teraz jeszcze takie coś mi się przypomniało. Zobaczcie, jaką prędkość takie małe pstrągi osiągają, a jaką musi mieć precyzję i zwinność i szybkość zimorodek. Taki tam nieduży ptaszek, ładny, kolorowy, ale tak na wylęgarniach czy na stawach na rybkowych to jest taki szkodnik, tyle ryb powynosi, pikuje do wody i zaraz rybę w dziobie ma. Byłem też z rybami u znajomego, z tęczakiem, z narybkiem. No to on ma znowuż tam inwazję mew, czy jakiś rybitw, no nie wiem, takie białe, taki z nadmorza. Ornitologiem nie jestem, to wszystko też musi być poosłaniane siatkami, przykryte stawy, no bo przecież to, co to, taką małą rybę to jak jest z kilkadziesiąt czy kilkaset ptaków się zleci, no to w pierwszą chwilę, moment te ryby. Nie myślałem, że teraz jeszcze tyle nazbieram, bo już 2 kilo zaniosłem, a tu mamy, no nie wiem, no kilograma nie nazbieram, muszę zobaczyć tylko, czy nic nie zostało. Zawsze sobie puknę w burtę, jak jakaś ryba jest, ten ruch taki płochliwy i dobra, 898 gram, czyli 0,8 kg plus 0,8 to się równa. Dobra, później policzę. Pierwsza ryba do wody we wiaderku, to sobie, nie wiem czy tu widzicie, bo mam ściągnięty ten telewizorek. Woda otwarta, zawory, bo to najważniejsze, chociaż
No raczej mi się nie zdarza, żeby ryby wpuścić do zamkniętego koryta, że woda nie leci do niego. Dobra, wagę na razie wyłączę. Ja lecę na śniadanie. To niech się tutaj zaleje. No i później zostaną te mniejsze. Tutaj te dwa. I zobaczę, bo te poszły z dwóch praktycznie na szóstka, siódemka, a tu poszły na 1, 2, 3, 4 na 4, z 2 na 4 rozłożyłem, że to dobrze będzie. Styropianem to od razu tutaj zasłonię okno im trochę, chociaż dzisiaj pochmurno, ponuro. Dobrze, że wczoraj sobie z tymi klamotami wszystkimi do malowania przejechałem do kotłowni od koparki, bo mówię, dzisiaj w taką mrzawkę, przynajmniej jak tutaj szedłem do pracy, to rano o 6 czy tam po 6 to nie było widać, że pada, a później się rozpadało. Klamerki tylko jeszcze, bo siatki nakładałem, to a trzeba wszystko zabezpieczyć, bo one tak skaczą strasznie silne. Rybka taka, no ile one mają tam, z 5-7 cm, a tak jak tutaj widzicie jest ponad, dobra, ściągnę tą kamerę, bo ponad na rękę, że kilkukrotność długości swojego ciała ona jest w stanie tam pod prąd, jak o, tam wam pokażę w narożniku, to żeby mi nie wypłoszył, bo to dzicz taka, to już się rozpływają. Skaczą normalnie pod prąd wody, tak jak łososie na tarło idą pod wodospad, skaczą też. Dobra, to na razie, cześć. No, ten obieg wody wyłączony, tlen zakręcony i jest pusto tutaj, a tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W 8 korytach porozkładane. Tu są te mniejsze. No uciekają, bo światło zaświeciłem, to tu mamy te mniejsze. Teraz nie pamiętam, a zeszyt już w domu leży. Nie pamiętam te wagi średnie, ale tu są te mniejsze, tu już są te większe. Te większe na pewno już są gotowe do wyjazdu, że to w poniedziałek muszę się zacząć organizować z odbiorcą. Może jakiś film jeszcze nagram, jak to ładujemy, wywozimy, zarybiamy i co, no i pływają sobie. Za chwilę jeszcze nie trochę odsapną, te były już chyba karmione, te większe, nasze tu są te małe akurat. I dobra, i tutaj chodzi teraz jedna pompa 0,75 kW. O, coś takiego. Jeszcze tam z przelewem idzie, że
Jak będzie trzeba prędzej szczupaki przełożyć, no to będę miał miejsce, bo szczupaki pójdą tutaj na te drobniutkie siatki. Tutaj 2, 4, 5 takich koryt mam, że bez żadnych tych szczupaka mogę tutaj wsadzić. No i tyle. Wpół do pierwszej jest. Także od rana niby 4 korytka ryby przerzucić, ale to się nie da tak jak kroczka karpia, że na sucho i po 50 kg w kubeł czy 60 i nic się nie stanie. Dobra, akcja zakończona. Kasarek tylko muszę tak oklepać i wyschnie, to pocerować będzie trzeba, bo dobra, to na razie, cześć.